Drodzy widzowie, ten moment musiał w końcu nadejść. Oto stoję w sercu państwa, które władało kiedyś 1/4 globu, tworząc tym samym największe imperium w dziejach. Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Chyba żaden inny kraj nie może pochwalić się tak bogatym dziedzictwem i tak wielkim wpływem na świat. Anglia to niesamowita historia, jedyna w swoim rodzaju gospodarka i kultura, z którą zetknął się chyba każdy. Zapraszam do kraju, na który czekaliśmy od lat. Ten świat jest nasz. Odcinek 15. Anglia. Kraj, który odmienił świat. Partnerem odcinka jest Fundacja Wolności Gospodarczej. W dzisiejszym odcinku historia, społeczeństwo i polityka, a w kolejnym gospodarka. Jako że historię najlepiej przerabiać chronologicznie, to cofamy się aż o 10 000 lat. Z małym przymrużeniem oka można powiedzieć, że pierwszy Anglik dotarł tutaj suchą stopą. W prehistorii ten ląd był połączony z kontynentem. I to właśnie wtedy pojawili się tu pierwsi ludzie. Przypuszczalnie około 6000 lat przed Chrystusem Brytania została odseparowana od kontynentu na skutek zalania mostu lądowego. Najstarszą, znaną nam cywilizacją, która tutaj funkcjonowała, byli Celtowie, a ich spokój przerwało dopiero pojawienie się Rzymian. Na samym początku naszej ery wylądowały tu rzymskie wojska i rozpoczęły podbój. Warto podkreślić, że imperium nigdy nie zajęło całej wyspy i cały czas musiało zmagać się z Celtami. Co więcej, to właśnie oni przez wieki byli solą wokół tego potężnego państwa i to z nimi Rzym zawsze miał największe kłopoty. Nie tylko w Brytanii, bo problem z tym ludem dotyczył wielu prowincji, na przykład Galii. Charakter tych zmagań jest szeroko znany za sprawą popkultury. Mowa o przygodach Gala Asterixa. W 60 roku naszej ery celtycka królowa Budyka z plemienia Icenów wystąpiła przeciwko najeźdźcom. Choć jej bunt został krwawo stłumiony, to zapamiętano go jako jeden z największych zrywów w historii rzymskiego panowania na wyspie. Powstanie tej walecznej kobiety stało się symbolem niezależności i niepokornej natury mieszkańców wyspy już od antycznych czasów. Wędrówka ludów zmieniła imperialne priorytety. Zmuszone do obrony ważniejszych granic cesarstwo wycofało się z tego regionu w 410 roku, najzwyczajniej oddając ten teren. W miejsce wycofujących się Rzymian powracali Celtowie. To właśnie w tamtym, tajemniczym, bo słabo udokumentowanym okresie powstała legenda o królu Arturze. Sprawa jest o tyle ciekawa, że z jednej strony chyba każdy z nas słyszał o tym mitycznym, celtyckim wodzu, jednak z drugiej ten człowiek najprawdopodobniej nie istniał. Opowiadam o tym, ponieważ ta legenda jest jednym z mitów założycielskich tego państwa. Pominięcie postaci Artura byłoby trochę niczym zignorowanie Lecha w przypadku opowiadania o genezie Polski. Ale po kolei, o co właściwie chodziło z tym królem Arturem, okrągłym stołem, Excaliburem i czarodziejem Merlinem? Wśród wielu mieszkańców wyspy odżyły dawne celtyckie tradycje. W tych niespokojnych czasach ludzie zaczęli przekazywać sobie historię o mężnym wojowniku, który miał ocalić kraj przed najazdem barbarzyńców. Jego legendarnego miecza, Excalibura, nie mógł używać nikt poza nim. Artur i grupa szlachetnych rycerzy wspólnie walczyli z wrogami kraju, głównie germańskimi najeźdźcami. Siedzibą wojowników był zamek Camelot, w którym miał znajdować się słynny, symbolizujący równość, okrągły stół. Legendy bywały wręcz fantastyczne. Co róż pojawiał się w nich potężny Mac Merlin, czy uważana za wiedźmę Morgana. Postacie z arturiańskich legend są niczym innym jak personifikacją celtyckich bóstw, cnót czy sił natury. Te ludowe opowieści przez wieki inspirowały nie tylko pokolenia młodych chłopców, marzących by stać się jednym z rycerzy legendarnego wodza, ale i zwykłych ludzi, pragnących w swoim życiu odrobiny magii. W V wieku na wschodnim wybrzeżu dzisiejszej Anglii wylądowały dwa barbarzyńskie plemiona, które były kluczowe dla powstania narodu angielskiego. Mowa o Anglach i Sasach. Angielskie słowo England znaczy tyle co kraj Anglów. Pierwotnie zamieszkiwali oni region Angeln, który znajduje się na terenie dzisiejszych Niemiec. Sasi również przybyli tu z kontynentu i to im zawdzięczamy słowo Anglosasi.
Oczywiście współcześnie, już po powstaniu imperium, można spierać się co do tego, kto mieści się w słowie anglosasi, ale akurat wtedy sprawa była prosta. Był to lud powstały w wyniku połączenia Anglów i Sasów. Ich osadnictwo trwało mniej więcej od V do VII wieku. To właśnie wtedy wykształciła się anglosaska kultura. Ponadto ugruntowało się tu chrześcijaństwo. W tym okresie istniało wiele małych królestw, walczących między sobą o wpływy i terytoria, co nie sprzyjało jedności wyspy. Na przełomie VIII i IX wieku pojawili się tu wikingowie, przez mieszkańców nazywani Duńczykami. Opanowali sporą część kraju, a obszar zajęty przez najeźdźców otrzymał nazwę Danelaw, która wzięła się z tego, że obowiązywało tam skandynawskie prawo i sądownictwo. Choć w X wieku odzyskano zajęte ziemie, to skandynawska spuścizna obecna była tam jeszcze przez kilka stuleci. Miłośnicy gier komputerowych z pewnością znają ten okres z gry Assassin's Creed Valhalla. Czas anglosasów formalnie dobiegł końca w 1066 roku, kiedy normański książę Wilhelm, nazwany później zdobywcą, zwyciężył w słynnej bitwie pod Hastings. W następstwie tego wydarzenia to Wilhelm został królem całej Anglii. Nowy władca rozpoczął niemałą rewolucję. Dotychczasowy system został zastąpiony rządami feudalnymi, a kulturę anglosaską zaczęła zastępować normańska. Na szczególną uwagę zasługuje stworzony na rozkaz nowego władcy dokument, w którym zawarto spis posiadłości, gruntów i ludności Anglii, który nazwano Domesday Book. Była to w zasadzie wielka księga katastralna i de facto jeden z pierwszych średniowiecznych spisów ludności. Dzięki temu dokumentowi Wilhelm mógł nie tylko sprawnie ściągać podatki, ale stał się władcą, który posiadał bardzo szczegółową wiedzę o swoim kraju. Domesday Book, poza czysto użytkowym charakterem, zawiera informacje opisujące codzienne życie, obyczaje i kulturę ówczesnej Anglii. Jeśli chodzi o temat średniowiecza, to najlepiej na dobre rozpocząć go właśnie tutaj. Ulica Shambles w mieście York. Jeśli chodzi o tę nazwę, to po polsku byłaby to po prostu rzeźnicza. To dlatego, że kiedyś dominowały tutaj sklepy i targowiska mięsne. Z czasem zostały one stąd wyparte przez pewne regulacje, taki tam ówczesny sanepid. Po prostu ta ulica była za ciasna na tak dużą ilość mięsa na zewnątrz i finalnie zadomowił się tutaj inny biznes. Współcześnie to przede wszystkim atrakcja turystyczna, a to dlatego, że to jedyna na świecie średniowieczna ulica, która w całości przetrwała do dziś. Te budynki pochodzą głównie z XIV i XV wieku. Angielskie średniowiecze było pełne kontrastów. Z jednej strony piękne i romantyczne, z drugiej mroczne i krwawe. Życie społeczne w tym okresie było oparte o feudalizm. W ogromnym uproszczeniu ludzie zależni od swych panów w zamian za opiekę pracowali na ich polach. Co ciekawe, w Anglii system ten funkcjonował w nieco luźniejszej formie niż w pozostałych krajach europejskich. Powszechna była dzierżawa ziemi przez wolnych chłopów. Jej czynszowość była jednym z fundamentów powstania społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje się, że właściciele już wtedy dostrzegali, że z niewolnika nie będzie dobrego pracownika. Ponadto samo opuszczenie wsi nie było aż takim wyzwaniem. Dla przykładu, nawet zbiegły chłop, który uciekł ze wsi, mógł zostać mieszkańcem miasta, jeśli przeżył w obrębie jego murów co najmniej rok i 1 dzień. Tak stanowiło prawo. Średniowieczna Anglia dawała szeroki wachlarz możliwości zmiany swojego stanu. Było to również pierwsze miejsce, w którym na tak dużą skalę zwykli ludzie zaczęli nadawać sobie znane nam dzisiaj nazwiska. Przywilej ich posiadania tradycyjnie przysługiwał wyłącznie szlachcie, natomiast w Anglii często przybierali je również mieszczanie, a nawet wolni chłopi. Robin Hood. Kto z nas nie zna tego pana? Przy czym jest pewien problem z tą legendą. Jej kolejne wersje bardzo się od siebie różnią. Pewnie niektórzy zastanawiają się, co na łamach mojego programu robi człowiek, który podobno zabierał bogatym i dawał biednym. Przecież brzmi to trochę niczym jakiś średniowieczny bolszewizm. Otóż nic z tych rzeczy. Owszem, wspierał on biednych, ale środki pozyskiwał, łupiąc szeryfa Nottingham i przedstawicieli lokalnej skarbówki. Innymi słowy, Robin i jego ludzie walczyli z nadmiernym uciskiem podatkowym. Doszli do wniosku, że podatki są za wysokie i wzięli sprawy w swoje ręce. Odbierali nadwyżki i zwracali je płatnikom. Taka trochę średniowieczna kwota wolna od podatku. Ja się będę trzymał tej wersji. Niewiele jest w historii świata tak wspaniałych kobiet jak Lady Godiva. Ta szlachcianka o wielkim sercu nie mogła znieść myśli, że poddani jej męża, władcy miasta Coventry, cierpią z powodu niewyobrażalnych podatków. Długo próbowała uprosić go,
by je obniżył, lecz ten konsekwentnie odmawiał. Zniecierpliwiony lord rzucił jej wyzwanie. Powiedział, że obniży daniny, jeśli ta w dzień targowy przejedzie na koniu przez miasto. Był tylko jeden warunek. Miała to zrobić nago. Ku jego zaskoczeniu ta natychmiast zaakceptowała propozycję, a mieszkańcy, dowiedziawszy się, na jakie poświęcenie gotowa jest ich pani, zdecydowali się pozostać tego dnia w domach i zamknąć wszystkie okiennice. Przejazd się odbył, a lord, będący pod wrażeniem poświęcenia żony, obniżył te podatki. Przez dużą część średniowiecza wyspiarze zajmowali się głównie własnymi sprawami. Moment zwrotny nastąpił w chwili zaangażowania się w krucjaty. Te zbrojne wyprawy na dobre zapoczątkowały ich polityczną i gospodarczą aktywność poza granicami wyspy. Od około XII wieku Anglia, za sprawą wojen, dyplomacji i handlu, zaczęła stawać się międzynarodowym graczem z prawdziwego zdarzenia. W 1189 roku królem Anglii został słynny krzyżowiec Ryszard, zwany Lwim Sercem. Choć ta postać obrosła legendami, to wbrew powszechnej opinii panowanie tego władcy było krótkie i niezbyt udane. Co wielu może wydać się zaskakujące, znacznie większą i bardziej pozytywną rolę odegrał nie mniej słynny brat Ryszarda, książę Jan, szerzej znany jako Jan bez ziemi. Jego panowanie, choć również burzliwe, pozostawiło po sobie wiele pozytywnych zmian, w tym jedną kolosalną, która powstała właściwie przypadkiem. Mowa o pewnym dokumencie. Anglia, głównie za sprawą rodziny królewskiej, chyba wszystkim kojarzy się z monarchią. Tymczasem, co dla wielu zaskakujące, to również jedna z kolebek demokracji i parlamentaryzmu. Magna Carta, czyli zbiór szlacheckich przywilejów, była de facto pierwszą w historii świata spisaną konstytucją. Oczywiście temu dokumentowi daleko było do nowożytnych konstytucji, ale jako że był to XIII wiek, jego powstanie było czymś doprawdy wyjątkowym. Magna Carta nie tylko gwarantowała wolności obywatelskie dla wybranych stanów, ale co najważniejsze, w myśl jej treści szlachta musiała wyrazić zgodę na podatki. Innymi słowy, jeśli król potrzebował pieniędzy na przykład na wojnę i chciał nałożyć nowy podatek, to szlachta mogła mu po prostu odmówić. Była to pierwsza umowa społeczna o tak partnerskim charakterze. Książę Jan był niedoświadczonym władcą, nie mającym wielkiego pojęcia o rządzeniu krajem. Możni, widząc jego słabość, postanowili wykorzystać tę szansę i uzyskać więcej przywilejów. Tak właśnie w 1215 roku doszło do podpisania Wielkiej Karty Swobód, czyli wspomnianej Magna Carta, która gwarantowała prawa szlachty i duchowieństwa oraz ograniczała władzę monarchy. Choć wtedy nie było to odbierane w taki sposób, to w istocie doszło do utworzenia protoparlamentu. Przenieśmy się do czasów, kiedy Anglia i Francja toczyły między sobą epicką wojnę. Konflikt trwał ponad 100 lat, a walki były niezwykle zaciekłe. Mimo ciężkich strat, żadna ze stron nawet nie myślała o tym, żeby odpuścić. Anglicy chcieli utrzymać ziemie zdobyte na kontynencie, tymczasem Francuzi byli zdeterminowani, żeby je odbić. Ta wojna to jeden z najdłuższych konfliktów zbrojnych w historii świata, a jej koniec uważany jest za jedną z dat formalnie kończących średniowiecze. Przyczyną wybuchu wojny było z jednej strony dążenie Francuzów do opanowania posiadłości Anglików we Francji, z drugiej zaś angielskie pretensje do francuskiego tronu. Choć w początkowym okresie Anglia odniosła wiele zwycięstw, to wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem dla obu stron. Co ważne, działania zbrojne miały miejsce wyłącznie na terenie Francji. Aż do połowy XV wieku sytuacja Francuzów była, delikatnie mówiąc, nieciekawa. Większość kraju znajdowała się pod kontrolą Anglików, morale Francuzów było na wyczerpaniu, a władza francuskiego monarchy znikoma. Właśnie w tym momencie na arenie zmagań pojawiła się słynna Joanna d'Arc. Młoda, pochodząca z ludu dziewczyna, która twierdziła, że sam Bóg powierzył jej misję uwolnienia Francji i przywrócenia króla na tron. W 1429 roku przełamała angielskie oblężenie strategicznego miasta Orlean. To zwycięstwo tchnęło we Francuzów nowe siły. Losy wojny zaczęły się odwracać. Ostatecznie Anglia poniosła klęskę i wycofała się z kontynentu. 100 lat konfliktu wpłynęło na ukształtowanie się państw narodowych Anglii i Francji oraz rozwój techniki wojskowej i parlamentaryzmu. Wojna stuletnia zapoczątkowała także napięte relacje pomiędzy tymi dwoma narodami, które na swój sposób trwają do dziś. Od końca ostatniej wojny średniowiecza Anglia coraz śmielej spoglądała w morze. Już wkrótce miała rozpocząć się era wielkich odkryć geograficznych.
Zanim żaglowce zaczęły święcić triumfy na morzach i oceanach, ten wyspiarski kraj czekało jeszcze stulecie zmagań. Tym razem na własnym podwórku. Na przełomie XV i XVI wieku Anglia stała się teatrem wydarzeń, które wprowadziły ją w nowy okres historii. Wojny rodów, spory dynastyczne, ścięcie własnego króla, czy na przykład wojna religijna. Działo się tak wiele, że potrzebowalibyśmy pewnie osobnego wykładu historycznego, żeby to wszystko omówić. Ja spróbuję, ale raczej krótko i konkretnie. Niemal natychmiast po zakończeniu działań we Francji na wyspie rozgorzała nowa wojna. Dwa potężne rody, Lancasterowie i Yorkowie, starły się w walce o tron. Nieoczekiwanie w wyniku tego sporu po koronę sięgnęli Tudorowie. W tym miejscu nie mogę po raz kolejny nie odnieść się do kultury popularnej. W serialu Gra o Tron konflikt rodów Lannister i Stark jest ewidentnym odwołaniem do tego rodowego konfliktu, nazwanego później od herbów tych rodzin Wojną Dwóch Róż. To właśnie w tym okresie, za sprawą Henryka VIII, powstał Kościół anglikański. Porywczy władca, znany z wielożeństwa, najzwyczajniej nie otrzymał od papieża zgody na kolejny rozwód. Rozwścieczony tym postanowieniem, podjął decyzję o opuszczeniu Kościoła katolickiego. Wydarzenie to doprowadziło do późniejszych prześladowań katolików w Anglii. Były one tak brutalne, że wywołały liczne bunty, z których najsłynniejszy to tzw. spisek prochowy. Słynny katolicki buntownik Guy Fawkes chciał wysadzić w powietrze angielski parlament. Został ujęty i stracony. Stał się symbolem oporu wobec niesprawiedliwych rządów, a jego legenda trwa do dziś. Tak zwane maski Guy'a Fawkesa często są atrybutem antyrządowych protestów i organizacji. Bez wątpienia najznamienitszą władczynią XVI-wiecznej Anglii była córka Henryka VIII, Elżbieta I. W czasie, gdy zasiadała na tronie, kraj przeżywał swoje złote lata. Rozwinęły się nauka, literatura i teatr, którego najsłynniejszym przedstawicielem był William Shakespeare. To właśnie panowanie Elżbiety było okresem wewnętrznego spokoju i przywrócenia Anglii mocarstwowej pozycji. W czasach Elżbiety I Anglicy rozlali się po całym świecie, zakładając kolonie głównie w Ameryce Północnej. Sponsorowani przez królową korsarze nękali również wrogów państwa, co doprowadziło do otwartego konfliktu z Hiszpanią. Co ciekawe, to właśnie w tym okresie w Anglii miała miejsce najintensywniejsza wycinka lasów, która dosłownie ogołociła wyspę z drzew. Był to w końcu surowiec niezbędny do budowania kolejnych żaglowców. Jeden duży okręt pochłaniał około 200 stuletnich dębów. W 1588 roku Królestwo Hiszpanii próbowało opanować Anglię przy użyciu swojej wielkiej armady, uważanej wtedy za najpotężniejszą flotę na świecie. Wyspiarze, dowodzeni m.in. przez słynnego korsarza Franciszka Drake'a, odnieśli zwycięstwo i pokonali Hiszpanów. To wydarzenie stało się symbolem potęgi Anglii i rozpoczęło okres jej dominacji na morzach. Zwycięstwo Anglików nad hiszpańską flotą było tym bardziej zaskakujące, że przewaga liczebna Hiszpanów była wręcz przytłaczająca. Wynik tej bitwy był dla całego świata jasnym sygnałem, że od teraz oceany mają nowych panów. Na początku XVII stulecia Królestwo Anglii przystąpiło do pierwszej unii z Królestwem Szkocji. Nowo powstały twór już na początku swojego istnienia wkroczył w okres konfliktów wewnętrznych. Tym razem to parlament popadł w konflikt z królem. Na czele frakcji, która sprzeciwiała się władzy królewskiej, stanął słynny Oliver Cromwell. Twierdził on, że Anglia powinna być republiką. Wybuchła wojna domowa, którą zwyciężyli stronnicy parlamentu. Doprowadzili oni do osądzenia i ścięcia króla, a sam Cromwell stał się najpotężniejszym człowiekiem w kraju, przybierając tytuł Lorda Protektora. Jednak tuż po jego śmierci przywrócono monarchię. W trakcie tego stulecia miały miejsce kolejne próby unifikacji Anglii i Szkocji, co w końcu w 1707 roku doprowadziło do powstania Wielkiej Brytanii. Na przestrzeni kolejnych wieków imperium rozszerzyło swoje wpływy na wszystkie kontynenty. Jedną z najważniejszych brytyjskich kolonii były bez wątpienia Indie, które obejmowały wtedy również dzisiejszy Pakistan i Bangladesz. Wielka Brytania utrzymywała kontrolę nad tym obszarem przez ponad 200 lat. W oczach wielu Brytyjczyków była to najważniejsza posiadłość imperium, którą lubili nazywać perłą w koronie. Kolejnym ważnym obszarem były kolonie w Ameryce Północnej. To na linii Ameryka-Anglia odbywała się większość wymiany towarowej. Jednak w wyniku fatalnej polityki Londynu za oceanem doszło do wybuchu rewolucji, która zakończyła się w 1776 roku wraz z deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych. Brytyjczykom w Ameryce Północnej pozostała wtedy już tylko Kanada. W Afryce za najważniejsze regiony brytyjskiej kontroli można uznać Nigerię na zachodzie oraz rejon jeziora Tanganika na wschodzie kontynentu.
Obszar ten stanowił swoisty łącznik pomiędzy Egiptem i tranzytem na kanale sueskim, a najdalszym południem kontynentu, obejmującym Rodezję, Beczuanę i południową Afrykę. Najmłodsza, a zarazem jedna z największych posiadłości, Australia, przez wiele lat służyła jako kolonia karna. Nie możemy zapominać również o setkach wysp i wysepek rozsianych po całym globie, które dla żeglugi imperium były niczym sieć portów i baz. Najważniejsze z nich to oczywiście Jamajka i Bahamy, Wyspa Świętej Heleny, Seszele, Malediwy czy znajdująca się u wschodnich wybrzeży Afryki Sokotra. Należy pamiętać, że imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce, nie zostało zbudowane w jeden dzień. Pierwsze zamorskie kolonie Brytyjczyków powstały już w XVII wieku, podczas gdy jeszcze w wieku XX do imperium włączano nowe tereny. Doskonale znany nam z innych odcinków mojego programu Napoleon Bonaparte swego czasu nieźle namieszał w Europie i na świecie. Dla Anglików wojny napoleońskie były przede wszystkim czasem kolejnej, poważnej rywalizacji z Francuzami. Przy czym tym razem wyszli z niej jako niekwestionowani zwycięzcy. Osamotnieni, odizolowani przez blokadę morską, wytrwale stawiali opór francuskiej inwazji. Kulminacyjnym momentem całej tej rywalizacji była bitwa pod Waterloo, w której to wojska antyfrancuskiej koalicji zadały ostateczny cios armii cesarza. A przebieg tych wydarzeń był iście spektakularny. Francuzi wystawili 73-tysięczną armię, tymczasem koalicja prusko-brytyjsko-niderlandzka, dowodzona przez księcia Wellingtona, rzuciła do walki 120 000 żołnierzy. Mimo tej dysproporcji, francuski cesarz był pewien zwycięstwa, zakładając rozdzielenie nieprzyjaciół i pokonanie każdej armii z osobna. Dowódcy sojuszu przejrzeli jednak jego plan i zmusili Francuzów do frontalnych ataków na dobrze umocnione pozycje. Bitwa była bardzo zacięta i trwała cały dzień. Po obu stronach straty były ogromne, jednak ostatecznie wojska koalicji wytrzymały francuskie natarcia. Choć żołnierze Bonapartego walczyli mężnie, to wczesnym wieczorem ich impet osłabł i wycieńczeni zaczęli ustępować, co w praktyce oznaczało francuską klęskę. Była to jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Po porażce Napoleon został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, gdzie zmarł osamotniony. Koniec okresu napoleońskiego przyniósł Europie długoletni pokój. W pierwszej połowie XIX wieku tron objęła królowa Wiktoria, władczyni uchodząca współcześnie za jeden z symboli potęgi Wielkiej Brytanii. Prowadziła imperium przez 63 lata, aż do swojej śmierci w 1901 roku, kiedy symbolicznie wprowadziła kraj w XX wiek. Nie będzie nadużyciem, jeśli stwierdzimy, że Wielka Brytania stała się niekwestionowaną panią mórz i oceanów, a jej flota obecna była dosłownie w każdym zakątku świata. Język angielski, anglosaskie prawo oraz wyspiarska kultura wiodły prym w koloniach, wpływając na lokalną ludność. Angielski handel narzucał swoje warunki, a pieniądz kształtował rynki. Kontynenty pokrywały się wielkimi projektami inżynieryjnymi, a w koloniach, jak grzyby po deszczu, wyrastały linie kolejowe i telegraficzne oraz kolejne miasta. Stolica imperium, Londyn, ówcześnie prawdopodobnie największe i najbogatsze miasto globu, był centrum światowej polityki i finansów. W XIX i XX wieku Brytyjczycy na pełną skalę eksploatowali swoje terytoria, kontrolując produkcję i handel surowcami, takimi jak na przykład bawełna, herbata, cukier czy kawa. Kolonie zmuszone były sprzedawać Brytyjczykom towary po określonych przez nich cenach. Taka momentami grabieżcza polityka musiała doprowadzić do napięć. Dodajmy do tego brak politycznej reprezentacji mieszkańców kolonii i często przypadki dyskryminacji na tle rasowym, a zrozumiemy przyczyny dążeń niepodległościowych, takich jak wspomniana wcześniej rewolucja amerykańska. Warto podkreślić, że dekolonizacja nastąpiła dopiero w drugiej połowie XX wieku. W XIX wieku Wielka Brytania była u szczytu swojej potęgi. Kontrolowała terytoria na wszystkich kontynentach i miała pod swoim władaniem miliony ludzi. Wydawało się, że nie można być już bardziej potężnym. I w sumie była to chyba prawda, ponieważ w pewnym momencie Brytyjczycy niejako odbili się od sufitu. Choć z zewnątrz imperium wyglądało w porządku, to tak naprawdę w istocie zaczynało uginać się pod własnym ciężarem i konkurencją ze strony nowych, wschodzących mocarstw. Pod koniec tego stulecia Brytyjczycy nie tworzyli już jedynego na świecie supermocarstwa. Początek XX wieku to również wzrost napięcia na świecie oraz zaognienia konfliktów pomiędzy kolonialnymi imperiami. Wielka Brytania zyskała dwóch poważnych rywali w postaci Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Do kolonialnego wyścigu dołączyli oni pod koniec XIX wieku, czyli w momencie, kiedy na tym rynku było już bardzo mało miejsca. Ta sytuacja musiała doprowadzić do tarć i wielkiego światowego konfliktu.
Wielka Brytania odegrała kluczową rolę w obu wojnach światowych. Brytyjczycy byli jednym z głównych aliantów i mieli ogromny wkład w zwycięstwo nad komunizmem i nazizmem. Stając po stronie wolnego świata, Zjednoczone Królestwo okryło się chwałą, jednak zapłaciło za to ogromną cenę. Te dwa wielkie konflikty były niejako ostatnimi gwoździami do trumny imperium, które po 1945 roku zaczęło powoli znikać z mapy świata. Beczka prochu eksplodowała niespodziewanie w 1914 roku. Ku zaskoczeniu wszystkich, punktem zapalnym okazały się nie odległe kolonie, a szerzej nieznane Sarajewo. Celny strzał zamachowca, kończący życie arcyksięcia Austro-Węgier, rozpoczął pierwszy w historii konflikt o zasięgu globalnym. Wielka Brytania wraz z Francją i Rosją zawiązały koalicję zwaną Antantą i rozpoczęły wojnę na wyniszczenie z państwami centralnymi. Wysiłek ten wymagał ogromnego poświęcenia ze strony Brytyjczyków. Była to pierwsza mobilizacja całego imperium i wszystkich jego obywateli na taką skalę. Mimo że Wielka Brytania była jednym z niekwestionowanych zwycięzców Wielkiej Wojny i miała wpływ na kształtowanie się nowej mapy świata, to był to pierwszy z dwóch dużych gwoździ do trumny imperium. Konflikt lat 1914-1918 był dla całej Europy ogromną traumą. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że miniona wojna powinna być tą ostatnią. Ku zaskoczeniu wielu, 2 dekady później okazało się, że konflikt wymagał dogrywki. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Do jej wybuchu pośrednio przyczyniła się pobłażliwa polityka appeasementu prowadzona przez gabinet Neville'a Chamberlaina, którego wstrząśnięci Brytyjczycy zastąpili Winstonem Churchillem. Zmienił on politykę królestwa o 180 stopni. Zdeterminowany i nieugięty, miał tylko jeden cel – ostateczne zwycięstwo. Postawę Churchilla doskonale obrazuje jedno z najsłynniejszych zdań, które wypowiedział. Obronimy naszą wyspę bez względu na cenę. Będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na lądowiskach, będziemy walczyć na polach i na ulicach, będziemy walczyć na wzgórzach. Nigdy się nie poddamy. Bitwa o Anglię, znana również jako Blitz, co po niemiecku znaczy błyskawica, to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii II wojny światowej. Trwające 8 miesięcy barbarzyńskie naloty Luftwaffe miały za zadanie złamać ducha obrońców i rzucić wyspiarzy na kolana. Była to próba dla całego narodu, który dzięki swojej odwadze i determinacji zdołał przetrwać najczarniejszą godzinę. Dziś Blitz jest symbolem niezłomności w obliczu niezwykle trudnej sytuacji i pewnie już zawsze będzie stanowił inspirację dla kolejnych pokoleń Brytyjczyków. Niesłusznie uważa się, że Brytyjczycy, trzymając się na uboczu, nie doświadczyli piekła wojny. Okres tzw. bitwy o Anglię jasno obala to twierdzenie. Dziesiątki tysięcy ludzi zginęło w ogniu niemieckich bomb, a setki tysięcy straciło dach nad głową i majątek. Po odparciu niemieckich ataków na wyspę, mieszkańcy złapali oddech i rozpoczęli przygotowanie kontrofensywy. Tak zwany brytyjski lotniskowiec był jednym z kluczowych punktów na drugowojennej mapie świata. Żołnierze imperium walczyli na niemal wszystkich frontach, bijąc się z państwami osi w Europie, Afryce i Azji. Na lądzie, w powietrzu i na morzach świata zmieniali bieg wojny. Londyn stał się bezpiecznym schronieniem dla zbiegów, uchodźców i rządów podbitych przez III Rzeszę państw, w tym polskiego. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że postawa Wielkiej Brytanii umożliwiła kontynuowanie walki z nazizmem i jego ostateczne pokonanie. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Wielkiej Brytanii była królowa Elżbieta II. Dla wielu mieszkańców imperium, a w szczególności Anglików, była ona symbolem monarchii oraz istotnym elementem tożsamości narodowej. Podczas II wojny światowej młoda księżniczka służyła w wojskach pomocniczych jako mechanik. Tron objęła krótko po wojnie, w 1952 roku. Królowa często odbiegała od utartych schematów, a Brytyjczycy pokochali wizerunek władczyni bliskiej swoim poddanym. Jeżeli chodzi o jej panowanie, to była absolutną rekordzistką, ponieważ zasiadała na tronie aż przez 70 lat. Po II wojnie światowej Wielka Brytania stała się jednym z liderów wolnego świata. W ciągu kilku lat od zakończenia działań zbrojnych wyłonił się nowy wróg Zachodu – Związek Radziecki. Ten do niedawna sojusznik aliantów stał się poważnym zagrożeniem dla wolności. Rozpoczęła się nowa wojna, tym razem zimna. Podobnie jak w przypadku minionych, gorących konfliktów, Londyn nie zamierzał stać z boku i biernie się przyglądać. Przez te kilka zimnowojennych dekad Brytyjczycy udowodnili, że cały czas pełnią istotną rolę na świecie. Powojenny świat ukształtowało wiele wydarzeń, w tym m.in. niezwykle ważna dla Wielkiej Brytanii dekolonizacja.
Dla wyspiarzy było to tym większe wyzwanie, że w ich przypadku imperium kolonialne było niejako tym, co ich definiowało. Utrata kolonii równała się utracie pozycji globalnego supermocarstwa. Pierwsze 2 dekady po wojnie były dla Brytyjczyków ogromnym szokiem. Bankrutujące, rozpadające się imperium pogrążało się w rozmaitych problemach. Po początkowym szoku Brytyjczycy zaczęli odnajdywać się w nowych realiach. Choć ich pozycja została mocno zredukowana, przeorientowali oni swoje zaangażowanie na nowe obszary. Ich polityka z kolonialnego hegemona zmieniła się w aktywnego gracza w dziedzinach gospodarki i dyplomacji. Dzięki dużemu zaangażowaniu USA, Londyn szybko wrócił na swoje dawne miejsce w zimnowojennej układance politycznej i stał się największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na niemal wszystkich frontach. Mowa przede wszystkim o postawie wobec Sowietów. Londyn ani na chwilę nie rozluźnił swojego krytycznego stosunku wobec Rosjan i nie dopuszczał żadnych kompromisów w kontaktach z Moskwą. Punktem kulminacyjnym tej polityki było dojście do władzy Margaret Thatcher, której aktywna współpraca z prezydentem Ronaldem Reaganem ostatecznie rzuciła Związek Radziecki na kolana. Wielka Brytania w drugiej połowie XX wieku integrowała się z pozostałymi państwami Europy Zachodniej. Do wspólnoty europejskiej dołączyła w 1973 roku, ale właściwie przez cały okres swojego członkostwa przejawiała tendencje eurosceptyczne. Pod koniec minionego stulecia nasiliły się ruchy postulujące opuszczenie struktur unijnych, co jak wszyscy wiemy nastąpiło w 2020 roku po uprzednim ogólnokrajowym referendum. Jak wygląda współczesna Anglia? Bez wątpienia nam, Polakom, ten kraj wydaje się bardzo bliski. Wielka emigracja z początku XXI wieku sprawiła, że Polacy na stałe wpisali się w krajobraz wysp, a sama Anglia zagościła w umysłach setek tysięcy, o ile nie milionów polskich rodzin. Powiem więcej, ten kraj odegrał istotną rolę nawet w tej mojej skromnej działalności podróżniczej. W końcu w tylu zakątkach świata miałem okazję zetknąć się z jego dziedzictwem. Nagrywałem reportaże w Hongkongu, w Botswanie, na Malcie czy na Gibraltarze i za każdym razem dostrzegałem te wpływy. Współcześnie wyspa wygląda niemal jak w kalejdoskopie. Spuścizna całego imperium w pigułce. Mówiąc o współczesności, warto usystematyzować pewne pojęcia. Anglia, bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, to kraj stanowiący część wyspy nazywanej Wielką Brytanią. W skład Wielkiej Brytanii, poza Anglią, wchodzą jeszcze pozostałe kraje, czyli Walia i Szkocja. Zaś Zjednoczone Królestwo to państwo składające się z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Jego oficjalna nazwa brzmi Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Terminy Wielka Brytania oraz Zjednoczone Królestwo często stosowane są wymiennie, jednak należy pamiętać, że nie oznaczają tego samego. Jakby tego było mało, Wyspy Brytyjskie to również osobne pojęcie, które zawiera w sobie Wielką Brytanię, Irlandię, Wyspę Man i większość pomniejszych wysp w okolicy. Jak już wiemy, brytyjskie wpływy dosięgły niemal każdego zakątka świata, tym samym zasięg terytorialny tego byłego już imperium objął przeróżne społeczności i kultury. Afrykańczycy zamieszkujący zachodnią, centralną i południową część kontynentu byli mieszkańcami imperium. Hindusi, Chińczycy z Hongkongu czy Singapuru oraz obywatele wielu państw Bliskiego Wschodu byli mieszkańcami imperium. Choć kolonialna dominacja jest już przeszłością, to wykształcone przez stulecia więzi trwają do dziś. Współczesny wielokulturowy charakter Wielkiej Brytanii wynika m.in. z jej kolonialnej przeszłości. Rzecz jasna to społeczeństwo tworzą również imigranci z innych części świata, np. Europy Środkowo-Wschodniej, jednak warto podkreślić, że o ile geograficznie i cywilizacyjnie to nam bliżej do Brytyjczyków, o tyle politycznie i kulturowo wyspiarze często czują większą więź z byłymi współobywatelami. Londyn jest jednym z najbardziej różnorodnych etnicznie miast świata. Poza białymi Brytyjczykami miasto zamieszkują Hindusi, Pakistańczycy, Arabowie, Afrykanie i imigranci z Europy kontynentalnej. Szokować może fakt, że w latach 80. XX wieku rząd w Londynie zupełnie poważnie rozważał zaoferowanie wszystkim mieszkańcom Hongkongu azylu na terenie Irlandii Północnej. Ten pozornie szalony pomysł miał być próbą uratowania mieszkańców kolonii przed autorytarnymi Chinami, które miały odzyskać Hongkong w 1997 roku. Finalnie Londyn i Pekin dogadały się w sprawie Hongkongu i pomysł upadł. Chęć przesiedlenia Hongkończyków nie wynikała z dobrego serca Anglików. Napływ obcej ludności miał wyciszyć targające Ulsterem konflikty. Konieczność zaangażowania się w ogromne projekty gospodarcze i infrastrukturalne miała na stałe wygasić animozję pomiędzy protestantami a katolikami.
Sprawę Irlandii Północnej omówię w irlandzkich odcinkach programu Ten świat jest nasz. W kontekście tej historii jak bumerang powraca pytanie: kim są współcześni Anglosasi? Dla przykładu wspomniani Hongkończycy mieli przecież paszporty BNO, British National Overseas, czyli brytyjskie paszporty zamorskie. Taki dokument uprawnia do bezwizowego wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. Tym samym, patrząc politycznie, za współczesnych Anglosasów możemy chyba uznać więcej ludzi niż tylko potomków średniowiecznych plemion. Anglicy to jeden z najstarszych narodów na świecie. Co chyba nikogo nie zaskoczy, w różnych miejscach mają różną opinię. Bywa, że są uważani za niedostępnych flegmatyków i nieco niechlujnych awanturników, ale tak naprawdę są raczej otwartymi i bardzo pragmatycznymi ludźmi o ciekawym usposobieniu, poczuciu humoru i artystycznej duszy. Cenią sobie wolność i niezależność oraz są przedsiębiorczy i zaradni. Choć bardzo tolerancyjni, są mocno przywiązani do swoich tradycji, zwyczajów i wartości. Brytyjskie społeczeństwo jest nieprawdopodobnie zróżnicowane w kwestii religii. Choć współczesna Anglia uważana jest za jeden z najbardziej laickich krajów Europy, to proces sekularyzacji tak naprawdę rozpoczął się już w XVI wieku. Wspomniany wcześniej Kościół anglikański, co niezwykle istotne, był instytucją nie religijną, a państwową. Tak zresztą nazywał się oficjalnie. W trakcie kolejnych stuleci przynależność do państwowego kościoła anglikańskiego wyrażała lojalność wobec korony, a niekoniecznie bliskość z Bogiem. Wkład Wielkiej Brytanii w światową kulturę jest niezaprzeczalny. Paradoksalnie wyjątkowość brytyjskiej kultury polega na jej uniwersalności. I podobnie jak język angielski, po prostu łatwo przyjmowała się na całym świecie. Osobistości lokalnej literatury, filmu i muzyki to często jednocześnie gwiazdy światowego formatu. Brytyjska kultura to marka sama w sobie. Nie zapominajmy o sporcie. To w Anglii powstały piłka nożna, rugby, tenis ziemny czy krykiet. O ile popularność piłki nożnej czy tenisa jest dla wszystkich jasna, o tyle warto zaznaczyć, że krykiet należy do najpopularniejszych sportów na świecie. Zajmuje drugie miejsce po piłce nożnej. Anglia to również prawdopodobnie kolebka hokeja i baseballu. Czy się to komuś podoba, czy nie, cały dzisiejszy świat czerpie z angielskiego dorobku, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ich wpływ na ludzkość jest niepodważalny.